cię nauczę. W życie moje z wizją wkroczę, 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 wkroczę. To już niebezpieczne. To już jest bardzo niebezpieczne. O, lepiej wkroczę. Ja zawsze marzyłam, żeby wysokim głosem śpiewać, a Pan Bóg mnie obdarował niskim głosem i właściwie gdybym, ja wtedy w szkołach nie było innego nauczania jak śpiew operowy i właściwie nie było takiej opery na mój głos. Chyba żebym męskimi głosami śpiewała, bo ja taki głos zbliżony do barytonu już wtedy miałam. Teraz już zdecydowanie barytonowy, można powiedzieć mam, ale już wtedy. I nawet profesorowie mi obiecywali, że specjalnie dla mnie napiszą operę z moim głosem. No, 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 no. Myśmy wszystkie powinny być 18-kami, 20-kami co najwyżej. W młodości to jesteśmy zażenowani swoim ciałem, zanim się przyzwyczaimy do swojego ciała, to tego się wstydzimy, tamto ukrywamy jakoś, a z czasem niestety to przychodzi z późnym wiekiem, kiedy akceptujemy całego siebie. Ej, po cóżeś tu przysła, siwo mgła, siwo mgła. Ej, tyś mi do Wirsycka chodnicek zaległa. Z Pawłem poznaliśmy się w Śląsku. Paweł był tancerzem, był w zespole tańczącym, ja byłam w chórze, czyli wśród wokalistów. Jak byłam w Śląsku, wtedy się spotkałam z tymi prawdziwymi białymi głosami. Mało się spotykało śpiewających na biało, a tam miałam okazję wspaniałe dziewczyny poznać, które tym pięknym białym głosem zdawałoby się, że się wydzierały. Biały głos otwiera i uwalnia gdzieś wnętrze takim, jakim jesteśmy. W białym głosie to jest akceptacja samego siebie, że leci ten głos i on jest ostry, on jest mocny, on jest taki, bo taka ja jestem, taki ja jestem i tak i nie będę tego zmieniał. Białego głosu nie można ćwiczyć cichutko. Tu trzeba całą parą pójść. Śpiewając białym głosem nie możesz oszukiwać, nie możesz udawać, nie możesz półgębkiem śpiewać, tylko to jest na całą parę, całą sobą. Musisz stanąć i całą sobą coś wykrzyczeć, co w tobie jest. Dlatego może jest fascynacja białym głosem, że tam jest prawda. Pokazuje tyle, ile chce pokazać tej twarzy. Albo z boku, albo od dołu, albo w różny sposób i bardzo mądrze broni się. Ciągle się pojawiali mężczyźni, którzy byli nią zainteresowani, a ona nie była nimi zainteresowana, no więc trzeba się było zemścić. Oskarżenia składali odrzuceni przez nią absztyfikanci. I od tego się wszystko zaczęło, że no jak to? Nie dość, że kobieta i podejrzewana i tak dalej, i ona nie chce mnie?
To była ostatnia czarownica spalona na stosie. Ona nie była żywcem spalona, ona najpierw była ścięta, potem spalona, ale ostatnia w Polsce. I cały jej żywot był niesamowicie ciekawy i dlatego to mnie zainteresowało. Postanowiłam napisać scenariusz. Dla mnie nie tyle czarownica, co wiedźma, czyli od wiedzy. Była piękną kobietą, w której się książę zakochał. Bardzo ciekawa, bardzo mądra, bardzo światła kobieta, która doskonale się znała na ziołach. Uwikłana w tamtych czasach. To odsuwamy od siebie złe moce, ale one gdzieś krążą i czają się. Pewnie to są jakieś diabłopodobne. Nie diabeł w sensie z ogonem i rogami, ale jakaś emanacja zła wchodzi w kogoś i on jest wtedy zniewolony złem i działa. Natomiast co to jest ta zła moc? Ten diabeł, który opanowuje kogoś, to trudno dociec. Ja w każdym razie nie wiem, co to za siły. Głębina Pana staje się znajomszą nostrzom, co węszą całe gniazda woła. W zagąszczach krzewów, co nabrzmiałe zmierzchem, kwiaty rozpustnej swych pyłów rozpieszchem drażnią powietrze przypadłe do skroni ziemi. Podziemnym opętanej szałem, czyhającej na zejście niebiosów do jezior głębi. W uciszeniu Paweł założył studio działań intuitywnych i potem to przekształcało się w grupę teatralną. Bardzo był za tym, żeby improwizować, żeby iść w stronę improwizacji i poszukiwać jakichś takich udziwnień głosowych. Na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia. Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy. Są zagwarantowane. Lubię dotykać wszelkich nowatorskich rzeczy, sprawdzać, ale niekoniecznie we wszystko wchodzić na 100% i przyjmować do siebie. W naszych spektaklach performerowych udziwnienia były powiązane z tym, co się działo w akcji. Były połączone z akcją. Bardzo często były też takie, że podczas akcji ja czułam, że coś się wymyka i nagle któryś z wykonawców idzie w kierunku agresji, a myśmy często na ulicach występowali i ta ulica odpowiadała też agresją, więc potrafiłam właśnie wynaleźć takie dźwięki, które uspokajały, które niwelowały te agresje. Ja jako mała dziewczynka wyjechałam do dziadków i tam byłam sama z dziadkami i spotykałam się z dorosłymi ludźmi, którzy zajmowali się właśnie
muzyką, teatrem, poezją. Całymi dniami ja się sama bawiłam. Potrafiłam sama sobie znaleźć coś, co będzie moją zabawką, stworzyć sobie swój świat, stworzyć sobie swój świat muzyki. Dawałam dziadkowi koncerty, dziadek wariował. Nie tylko grałam na klawiszach swoją muzykę, ale również śpiewałam przy tym wszystkim. To była wokaliza, wtedy bezsłowna, ale to było największą inspiracją, dlatego że ja wtedy, jakby nie zdając sobie z tego sprawy, że ja poszukuję czegoś, ja odnajdywałam, że w tych momentach taki głos, w tych momentach taki, tak można użyć głosu, tutaj na krzyku, tutaj na szepcie, tutaj na... I właśnie to było największą inspiracją. A jeszcze inni to chwalili. To mnie pewnie utwierdzało w tym, że to nie jest takie głupie to co ja robię. Gdzieś tam wewnątrz ja wiem, jak iść. Tak wierzę, że to, co wewnątrz mnie jest prawdziwe, że nagle przychodzi myśl i wiem, że ona jest dobra. Wyszłam, nie przychodzi, przyszłam, nie wychodzi, wyszłam, nie przychodzi, przyszłam, nie wychodzi, wyszłam, nie przychodzi, przyszłam, weszłam. Niech Cię zauroczy moim wzrokiem. Wzrokiem mojem na oczy. Niech Cię zauroczy w życie moje, z wizją wkroczy. Niech Cię zauroczy z moim wzrokiem, wzrokiem moim na oczy, na oczy, na oczy, na oczy. Niech Cię zauroczy w życie moje, z wizją wkroczy. Pozostaje. Wokół siebie ducha, tutaj czuję ducha Ciebie. Myśli mi przychodzą same niechciane. Myśli mi przychodzą same niechciane. Nóż, nóż, nóż! Nie ma głowy, nie ma wody. Moja mama też była artystką, też aktorką i poetką i też miała 5 dzieci i jakoś łączyła to wszystko i jeszcze była świetną kucharką i świetne torty piekła do tego wszystkiego na wszystkich przyjęciach i tak dalej. Sklepienie psalterza, śpiewasz gałązko jeseń. I wydaje mi się, że po prostu przejęłam rodzinnie, że wszystkie moje dzieci jakoś powiązane były ze sztuką, nie mogły od tego uciec, bo dom był powiązany ze sztuką. Co za wicher w stepie mołdawiańskim, ziemia nuci pod nogą swą pieśń. O, jak dobrze jest z duszą cygańską, nie kochając wędrową.